i osób już dorosłych nie została przeprowadzona wcześniej odpowiednia diagnostyka i to właśnie dzięki takim osobom jak profesor Prof możemy te osoby zdiagnozować ze względu na objawy psychotyczne. So this is a cartoon of the NPC1 protein. To jest obrazek, który przedstawia białko NPC1, czyli Niemanna-Picka typu C1, to jest gen. So this represents the membrane that encloses the late endosome or lysosome, compartments within the cell. To jest błona, która zawiera w sobie lizosomy. To są takie przedziały w komórkach. And so this protein sits in the membrane and on either side of it. Dlatego białka są zarówno na tej błonie, jak i w środku tej błony, po obu stronach. And there are different areas of the protein. So this part of the protein is sensitive to compounds called sterols, like cholesterol. Dlatego właśnie ta część błony czy membrany jest wrażliwa na przykład cholesterol. This part contains a high concentration of an amino acid called cysteine, so it's called the cysteine-rich domain. Ta część jest wrażliwa na aminokwasy, które nazywają się cysteiny. The important thing to see here is each little circle or rectangle represents a mutation, and there are mutations throughout the length of the protein. To, co jest ważne tutaj, to to, że każde takie kółeczko i każdy prostakąt, które Państwo widzą, to jest oznaczenie mutacji. I proszę zauważyć, że ta mutacja jest wzdłuż całego białka. This is the most common mutation in Western Europe, the I-1061T. Najpopularniejsza mutacja w Europie Zachodniej. And this is the second most common. I 106.1T. And this is the mutation that occurred in Nova Scotia in Canada. Druga mutacja P1007A jest drugą pod względem popularności, a trzecia mutacja to jest ta, która występuje w Nowej Szkocji w Kanadzie. Now, we now know there are probably somewhere between 250 and 300 different mutations spread throughout the length of the gene that can cause this disease. Wiemy, że jest od 250 do 300 różnych mutacji, które mogą pojawić się wzdłuż całego genu. Now, another important point to recognize is this. Enzymes are proteins which, at least in theory, you can move from one cell to another. I to, co jest bardzo ważne, to, że enzymy są białkami, które przynajmniej teoretycznie jesteśmy w stanie przemieszczać między komórkami. But this is not an enzyme, and it is embedded in the protein. And so we don't yet know how to move this from a normal cell to a sick cell. Ale w przypadku tych białek, one są w danej komórce, one są na błonie i nie wiemy jeszcze, jak można je przemieszczać z normalnego genu do normalnego genu. So this Niemann-Pick C is part of a whole family of proteins that have certain structural elements in common. To białko należy do całej rodziny białek, które mają wiele wspólnych celów strukturalnych. For example, this deficiency in this protein causes another disease in children called the Smith-Lemli-Opitz syndrome. Na przykład niedobór czy brak enzymów w tym przypadku powoduje inną chorobę dzieci nazwaną syndromem Smith-Lemli-Opitz. Smith-Lemli-Opitz. Mutations in this gene can cause malformations of the brain or tumors.
mutacje tego genu mogą wywołać nowotwór albo deformację mózgu. This gene encodes the enzyme that is inhibited by the drugs used to treat high cholesterol, the statin drugs. Jeżeli chodzi o te białka, to one odpowiadają za These are drugs. This codes the enzyme that's inhibited by the drugs used to treat high cholesterol. enzym, który Thank you, Professor. hamuje Yes, but inhibited by drugs called statins. I don't know what they're called. który jest hamowany przez statyny. Yeah. Okay. So you can see these are all very similar. This is the NPC1 protein. So these proteins are all very similar. Białko. And so we know that they're interacting with cholesterol, which is an important feature. Bardzo podobna. Wiemy też, że one współdziałają z cholesterolem. Now NPC2 is very different. W przypadku NPC2 sytuacja wygląda inaczej. It's a very small protein. The gene only has 5 exons. To jest bardzo krótkie białko. Ten gen ma tylko 5 eksonów. And it looks more like an enzyme, although it doesn't function as one. I wygląda dokładnie tak jak enzym, chociaż nie działa tak jak enzym. Now, before it was understood that this caused Niemann-Pick C, it had a different name. Zanim zrozumiano, że to właśnie on wywołuje chorobę Niemanna-Picka, miał zupełnie inną nazwę. Because this protein is expressed in the epididymis, which is related to the testes. Ponieważ ten gen jest związany z nawiątrzem, a to z kolei współdziała, to funkcjonuje z jądrami. And we think it plays a role in a normal physiologic function called capacitation, which is what makes sperm fertile. I uważamy, że właśnie to odpowiada za to, że sperma, nasienie jest płodne. And it probably does this by altering the amount of cholesterol in the membrane of the sperm. Najprawdopodobniej dochodzi do zmiany liczby cząsteczek cholesterolu w błonie. And this gives us a clue, as we'll see, to what it's doing in Niemann-Pick C. I to jest właśnie istotną rzeczą, jak potem zobaczymy, w chorobie Niemanna-Picka. Okay. And this is a cartoon of the NPC2 protein. To jest rysunek białka NPC2. And it has a cavity within it, and this shows a cholesterol molecule which can fit into this cavity. I w środku tego białka jest taka jama i możemy tutaj spojrzeć na cholesterol. To jest cząsteczka cholesterolu, która plasuje się w tej jamie. Okay, so let's go back a step. We knew about this disease in the mouse before we understood it in humans. I wróćmy troszeczkę. Zanim zrozumieliśmy, że ta choroba dotyczy także ludzi, wiedzieliśmy o tej chorobie w przypadku myszy. In 1977, a veterinarian working in Arkansas in a colony of mice found mice that he thought had a lipid storage disease. W roku 77 weterynarz, który